Cześć, dzisiejszy odcinek będzie dość nietypowy. Przypomnimy sobie podstawowe zasady związane z paralotniami, ich pilotażem i sytuacji, których lepiej unikać, i kilka jakby takich zasad, których ja się osobiście trzymam, by zwiększyć swoje bezpieczeństwo podczas latania. Zapraszam. Na wstępie chciałem zaznaczyć, że opisane przeze mnie porady i sugestie nie są żadnym wyznacznikiem, a opinie zawarte w tym materiale to moje osobiste przemyślenia. Zapraszam do oglądania. Ok, pierwszą aplikację, jaką weźmiemy sobie pod lupę, jest to Meteo Blue. Instrukcji tutaj przedstawiać nie będę, ale pokażę, jak sprawdzam. Mam zaznaczony sobie Szczyrk, dzisiaj poniedziałek. Dobra. Mamy pogodę, załóżmy jest godzina 12, po lewej stronie mamy temperaturę powietrza, chmurki i słoneczka wyjaśniać nie będę. Te 24 stopnie obok pokazuje temperaturę odczuwalną. Kierunek wiatru mamy północ, po prawej stronie procentowość wystąpienia opadów, a po prawej stronie to jest tak zwany rain spot, który pokazuje nam jakby taki radar opady na przestrzeni 15 km, rozłożone na obszarze 15 km. No i tu by się wydawało, że o 12 wszystko spoko, mamy 1 do 2 metrów przy północy, można jechać na skrzyczny, ale to jest jedna aplikacja, z której korzystam, przechodzę zawsze do drugiej, klikam sobie Windy. No i tutaj już mam akurat zaznaczony Szczyrk i zmieńmy sobie przy gruncie wiatr. No i mamy o godzinie 12 poniedziałek, mamy podobnie, mamy północ, poniżej mamy kolory metry na sekundę od 0 do 30, więc jest właśnie, jak widać tutaj u góry, 2 do 3 metrów na sekundę, 2-3 metry na sekundę, porywy 8,2. No i teraz, co jest bardzo istotne, wybieramy sobie tak, wiatr po prawej stronie, te kółeczko, i skrzyczne mamy na wysokości około 1300, więc wybieramy sobie, załóżmy, wysokość 1500. No i tu, jak widać, mamy wiatr 2-4 metry na sekundę i dość spora odchyłka zachodnia. I to jest bardzo ważny parametr, który nas interesuje, bo jak się okaże, że jak wjedziemy już na górkę, to już ten kierunek wiatru nie jest cudowny. Siła wiatru jest ok, można śmiało startować, ale niestety kierunek nam na to nie pozwala. Kliknijmy sobie wysokość 2000, no i na 2000 już, jak widać, mamy zachód czysty, no prawie czysty zachód, no ale już mamy prędkość wiatru 6,5. Ok, będąc już na 2000 przy 6,5, to całkiem fajnie można akurat sobie w przypadku Szczyrku polecieć na wschód. No i to by było tyle. Rozpisywać się za dużo gadać o aplikacjach i jak z nich korzystać nie będę. Może zrobię jakiś specjalny odcinek. Chmury burzowe są tak wredne, że są w stanie spierniczyć nam całą frajdę i doprowadzić naprawdę do nieszczęścia. Omijajmy burze z daleka. Osobiście nie latam w dniu, w którym przewidywana jest burza, nawet jak burza ma być wieczorem, a mój lot na przykład o 12. Taka zasada i już. No tutaj chyba nie trzeba zbyt wiele wyjaśniać, warto zwrócić uwagę na to, czy będzie padać, czy nie będzie padać. No w deszcz nie latamy i tyle. Warunki przyzwoite do startu to 2-4 metry na sekundę. Można jeszcze startować przy 5 do 7, ale trzeba trzymać glajta na wodzy. Osobiście na przykład przy 9 metrach na sekundę, jeżeli jest w prognozach, nie latam. Ma mi to sprawiać przede wszystkim przyjemność, a nie wywoływać sytuacje stresowe. Jeżeli w meteo widzę dużą różnicę między wiatrem stałym a porywami, na przykład wiatr stały jest 2 metry, a porywy są do 8-10, to też nie latam już, bo bardzo często po prostu ten podmuch przychodzi w najmniej oczekiwanym momencie. Odpuszczam, koniec, kropka.
Dla osób początkujących warto wyposażyć się w wiatromierz, który można kupić tam, wiadomo, na aukcjach internetowych czy w specjalistycznych sklepach. Warto się wyposażyć w takie małe urządzonko i sobie siąść na zboczu i analizować. Oczywiście można startować przy zerowym wietrze, bo może być taka sytuacja, że wiatr jest 0 bądź 1 metr na sekundę, no to wiadomo, no tu już akurat umiejętności klasykiem są nam potrzebne. Chociaż powiem szczerze, miałem sytuację, w której długi czas nie startowałem klasykiem. Zazwyczaj to była LPK, no i w Tatrach byłem zmuszony startować klasykiem i niestety nie zauważyłem splątania linek, wystartowałem. No i tyle. No. Należy pamiętać, gdzie się wybieramy na latanie i na jakie kierunki mamy dane startowiska. To już akurat musimy się wcześniej jakby w tą wiedzę zaopatrzyć. Warto też mieć na uwadze, gdzie zamierzamy lecieć, bo z wiatrem możemy pędzić dość szybko, za to pod wiatr wracać już może być problem. Wszystko to tak naprawdę zależy od kierunku wiatru i na jakiej wysokości jaki wiatr wieje. Czek przedstartowy to jest najważniejsze, co musimy zrobić przed wykonaniem jakiegokolwiek lotu. Sprawdźmy wszystkie taśmy, klamkę, czy wpięliśmy speeda i tak dalej, i tak dalej. O czeku przedstartowym też sporo materiałów zostało napisanych, wyjaśnionych, tak więc czek przedstartowy to jest najważniejsza świętość. Wzajemne sprawdzanie sobie klamki z zapasu. To jest, jeżeli jesteśmy z jakimś kumplem, warto chociażby byście wzrokowo sprawdzili się nawzajem. Dodam tylko o bardzo często zapominanej klamce do zapasu. Zerknij, czy nie haczy lub nie wisi, a następnie przed startem zrób ze 3 ruchy ręką w stronę klamki, żeby w panice jej nie szukać. Ja to dość często powtarzam, jak już jestem zapięty, poprzypinany, łapię do klamki, szukam ją, u mnie akurat jest na wysokości biodra, tak więc, żeby ten ruch już był taki wykonany w razie jakiejś nieszczęśliwej sytuacji. Jeżeli się wypniemy, bo idziemy na przykład po wodę albo z jakiegoś innego powodu rozpięliśmy się, bądź wypięliśmy jakiś tylko jeden element, bo coś chcieliśmy poprawić, koniecznie robimy czek przedstartowy jeszcze raz. Od początku do końca, nieważne czy wypięliśmy 2 klamry, 1, wszystko robimy od początku. Bardzo ważna zasada. Często mniejsze startowiska to wycinki gdzieś w górze w lesie. Czym węższa, tym bardziej podatna na rotory, czyli zawirowania powietrza. Przy tym jak dojdzie lekka odchyłka, to już cuda na kiju. Rotorki to takie wredne chujki, które czają się na twój kręgosłup. Jak już wystartujemy i załóżmy mamy od razu noszenie, zastanówcie się, czy chcecie od razu je kręcić, ponieważ osobiście byłem świadkiem sytuacji, w której pilot jak wystartował, dostał noszenie, od razu zaczął kręcić, a podmuch wiatru był tak silny, że jak obrócił się w kierunku zbocza, od razu go zawiało na zawietrzną, a tam to już zrobił jedną, drugą zwitkę, znalazł się na zawietrznej, no i niestety skończyło się to tragedią. Tak więc warto jakby odejść na chwilę, ewentualnie wrócić do tego noszenia. Musimy zwrócić uwagę, czy po nas nikt czasem nie startuje. No i najważniejsze, jak startujemy, to zanim poczujemy wiatr we włosach, że już możemy startować, rozejrzyjmy się jeszcze raz, czy jakiegoś pilota nie ma nad nami, który akurat kręcił się parę metrów nad nami. Szukanie noszeń. No z reguły zależne jest od ukształtowania terenu. Więc pierwsza rzecz to wschód i zachód. Mając w głowie kierunki, wiemy, że na przykład zbocze zachodnie nagrzewa się później. Odnośnie zaś terenu płaskiego, kiedy wybywamy na przelot noszeń, szukamy w miejscach nasłonecznionych i kontrastowych. Czyli jak w samochodzie. Masz czarne w lato, to współczuję, grzeje bardziej niż srebrny, prawda? Tak więc czym na glebie ciemniej, tym większe prawdopodobieństwo na kominek. Jak już latamy, to bardzo ważne jest kręcenie w kominie z innymi. Jak już
dołączamy do kominu, albo sami znaleźliśmy noszenie, zaczynamy kręcić, to jeżeli już kręcimy w prawo, to już kręćmy w prawo, bo jeżeli ktoś do nas doleci, to będzie latał w tym samym kierunku, w którym my. Ja osobiście unikam zagęszczenia. Robię wysokość, spierdzielam szukać czegoś innego. Ważne, żeby przy wlocie w komin kręcić w tą samą stronę co inni. To jest bardzo, bardzo ważne. I teraz zawietrzna. Tego unikamy jak ognia. Na zawietrznej nie ma ateistów, jak to powiedział ktoś mądry. Latając już, zawsze w zasięgu wzroku musisz mieć ewentualne miejsce lądowania. To jest zasada święta. Jeżeli nie jesteś pewny, że dolecisz do danego miejsca, lepiej szukaj szybko awaryjnego. Pamiętajmy, żeby mieć w zasięgu wzroku jakąś polanę, na której w razie czego będziemy mogli bezpiecznie lądować. Jeżeli mamy niską wysokość, lecimy nad drzewami, no lepiej się módlcie, żeby była gdzieś w lesie jakaś mała wycinka. No i druty. Jeżeli już widzimy jakąś polankę, gdzie możemy wylądować, musimy ją przeanalizować pod kątem drutów. Te Francy są wyjątkowo wredne, bo tak, patrząc na nie z ziemi na tle nieba, są bardzo widoczne. Widzimy druty, linie tam wysokiego napięcia. Ale patrząc na nie z góry, gdzie tłem jest trawa czy jakakolwiek inna nawierzchnia, są dość często niedostrzegalne. Jak już znalazłeś lądowisko dla siebie, skup się i popatrz, czy w pobliżu nie ma słupów i ewentualnie przeanalizuj ich trasę. Jeżeli widzisz słupy wysokiego napięcia, nie widzisz drutów, patrz jak idą te słupy, żeby ewentualnie wyznaczyć sobie linię, gdzie one mogą się znajdować. Bo tak jak wspomniałem, one na tle ziemi dość często, jeżeli jesteśmy na odpowiedniej wysokości, dość często są niedostrzegalne. Łatwiej dostrzec właśnie słupy. Pamiętajmy przy lądowaniu, że będąc w powietrzu około godziny mógł się zmienić kierunek wiatru, więc jeżeli lądujemy, patrzmy, ewentualnie rozglądajmy się na drzewa, w którym kierunku się pochylają, kominy, jakiś dym, jakiekolwiek inne aspekty, które mogą nam pomóc przeanalizować kierunek wiatru, bo może być zupełnie inny niż w momencie, kiedy startowaliśmy. Jeżeli używamy jakiegoś GPS-a, awaria i tak dalej, to też mniej więcej, jak załóżmy robimy jakiś krąg, podchodzimy do lądowania, patrzmy, ustawiajmy się na różne kierunki i patrzmy jaką mamy prędkość postępową, to nam też może jakby pomóc w analizie kierunku wiatru. Tutaj chciałbym wspomnieć o dwóch rzeczach. Jest to ground handling i instrukcja obsługi skrzydła. Tak, instrukcja obsługi. To jest kolejny aspekt, który jest bagatelizowany. Przy zakupie sprzętu czytajmy od dechy do dechy instrukcję. Po pierwszych 2 lotach przeczytajmy ją ponownie. Jestem pewien, że dostrzeżecie tam rzeczy, których wcześniej nie wyłapaliście. I tak minimum 3 razy. Zaufajcie mi, wiem co mówię. Jestem przekonany, że po następnym przeczytaniu instrukcji obsługi dostrzeżecie rzeczy, których, tak jak mówiłem, wcześniej nie widzieliście. Odnośnie zaś ground handlingu. Jak to mawia mój dobry kolega z teamu, Jarek Borowiec, jak latasz 100 godzin rocznie, tyle samo rób na ziemi ze skrzydłem. Na ziemi nauczysz się, jak pracuje skrzydło, poczujesz jego reakcje, wahania i inne takie pierdoły. To daje wiele frajdy i pomaga w zrozumieniu go, bo w końcu to twój największy partner podczas przelotu, a tu nie warto się z nim szarpać. Ja mam taką zabawę, biorę sobie butelkę z wodą i rzucam ją przed siebie. Nie używając rąk, staram się sterować skrzydłem za pomocą ramion i kroków, które wykonuję. Lewo, prawo, odchyla mnie. Bawię się po prostu tym skrzydełkiem, by jeszcze lepiej wyczuć jego prowadzenie. I tak dochodzę sobie do butelki, podnoszę i rzucam gdzieś w bok. Może i wyglądam jak idiota na polu, ale to daje mi naprawdę frajdę. Dziękuję wszystkim bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że porady, które podałem, w jakiś sposób ułatwią Wam analizę Waszego latania. Oczywiście nie jestem turbopilotem, powtarzam to praktycznie w każdym naszym filmie, że nie jestem jakimś super doświadczonym pilotem, ale chciałem się podzielić z Wami jakby moimi obserwacjami i moimi odczuciami.
Dziękuję jeszcze raz wszystkim serdecznie. Miłego dnia, wieczoru. Cześć.